70% projektów MES upada jeszcze przed rozpoczęciem. I nie chodzi o technologię, nie chodzi o budżet. Jest inny powód i jest też sposób, jak sobie z tym poradzić. I o tym chciałbym dzisiaj z Tobą porozmawiać. Ja widzę to praktycznie w każdej firmie. Miesiące analiz, setki godzin spotkań, tysiące slajdów, a na koniec i tak nikt nie ma pewności, że system MES to jest właściwe rozwiązanie i że jest to rozwiązanie problemów, które aktualnie ta firma posiada. Cześć, ja nazywam się Jacek Kwek, a razem ze mną Sandra Niedźwiedź. na co dzień w Soldis pomagamy menedżerom produkcji, by wdrażanie rozwiązań Smart Manufacturing było rzeczywiście smart. Niejednokrotnie słyszymy, że system MES to jest lekarstwo na wszystkie problemy produkcyjne, że jest to recepta na wszystkie możliwe problemy. Skoro tak mówią, to musi coś w tym być, prawda? Ale czy rzeczywiście wdrożenie systemu to przepis na sukces, czy może jednak obietnica, która nie zawsze spełnia pokładane w niej nadzieje? Może zacznijmy od tego, zanim zdecydujemy się wdrożyć jakikolwiek system, musimy się zmierzyć z problemem, jaki napotykamy. Problemów w firmach produkcyjnych jest na pewno dużo i nie są wszędzie takie same. Zależy to na pewno od branży, od wielkości przedsiębiorstwa, więc nie możemy wszystkich wrzucać do jednego worka. Od czego w takim razie powinniśmy zacząć? Może jeden z głównych problemów, z którymi się najczęściej spotykam, jest optymalizacja produkcji. Jest to naprawdę bardzo obszerne pojęcie, ale firmy chcą produkować efektywnie i tanio. Ale bez odpowiednich narzędzi do monitorowania procesów jest to trudne. Więc często mamy sytuację w firmach, gdzie panuje chaos i nie jesteśmy w stanie zapanować nad nim z tego względu, że nie wiemy, co tak naprawdę poprawić. Co jeszcze? Nieplanowane przystoje. To bym wrzuciła od razu na drugie miejsce, z tego względu, że każda awaria maszyny, brak surowców, przesunięcia w planach produkcyjnych prowadzą do nagłego zamieszania. Nie wiemy co, w którym momencie, gdzie powinniśmy robić. Aby zminimalizować skutki, konieczne jest szybkie wykrywanie problemów. A jak to zrobić, skoro informacje docierają do nas z opóźnieniem, nie na czas, więc ciężko zareagować w odpowiednim czasie na taki problem. Dalej możemy przejść do zarządzania jakością. Tutaj firmy są zobligowane do tego, żeby zapewniać standardy jakościowe. Muszą robić to na każdym etapie produkcji. Każda wada to zmarnowany materiał, zmarnowany surowiec. Jeżeli na podstawie tego powstanie ostateczny produkt, często dojdzie do reklamacji, no a w długoterminowych skutkach do strat finansowych. No i dwie ostatnie kwestie, które mi przychodzą do głowy, one są może mniej oczywiste. Jest to dokumentacja i motywacja zespołu. Mają ogromny wpływ na efektywność. Oba. Bez odpowiedniej dokumentacji i bez zmotywowanego zespołu w cały proces produkcyjny osiągnięcie satysfakcjonujących wyników staje się co najmniej utrudnione, jeżeli nie niemożliwe. Czy to wszystkie obszary, którymi możemy w jakiś sposób zarządzać w systemie MES? Nie, tak naprawdę jest ich dużo, dużo więcej, natomiast moglibyśmy prowadzić tę rozmowę przez wiele godzin, żeby ogólnie omówić wszystko. Skupiłabym się na tych właśnie 5 najważniejszych, albo tych, które najczęściej występują, żeby przybliżyć w ogóle temat systemu MES. Okej, no to spójrzmy w takim razie, jak MES jest w stanie zaadresować te wyzwania. W pierwszej kolejności popatrzmy na optymalizację produkcji. Optymalizacja produkcji. Spójrzmy na to tak, że system MES jest to narzędzie, które
pomaga w zarządzaniu produkcją na wielu poziomach. MES zbiera dane z maszyn, linii produkcyjnych, jest w stanie zarządzać właśnie jakością, dostarcza informacji na temat zasobów ludzkich, dostępności materiałów, wyprodukowanej ilości produktu. Dzięki już takiemu zbiorowi danych mamy podstawy do tego, żeby optymalizować procesy. Wiemy, gdzie są wąskie gardła, wiemy, co jesteśmy w stanie poprawić, a gdzie procesy przebiegają zgodnie z założeniami. Okej. Optymalizacja produkcji załatwiona, odhaczona. A co z resztą? Minimalizowanie przestojów. Tutaj, tak samo jak w poprzednim punkcie, system MES dostarcza nam informacji. Możemy porównywać te informacje między maszynami, między procesami, liniami i z wyprzedzeniem zauważyć, że któraś maszyna albo któraś część procesu nie jest zgodna z tym, co zakładaliśmy. Co znaczy, że może za chwilę dojść do awarii, zabraknie. Monitorujemy cały czas dostępność materiałów. Zabraknie zaraz materiału. Musimy go dowieść. Więc tak naprawdę to system MES wskazuje nam, że za chwilę może stać się coś nieplanowanego, dzięki czemu możemy temu zapobiec z wyprzedzeniem. Czyli taki nasz asystent, który w odpowiednim momencie ostrzega o nadchodzących wpadkach. Rozmawialiśmy jeszcze o zarządzaniu jakością. Dzięki temu, że system MES daje nam możliwość monitorowania małoże procesów, tak samo zarządzania jakością, czy przeprowadzania kontroli na każdym etapie produkcji. Jeśli w którymś etapie wykryjemy, że coś jest nie tak, jesteśmy w stanie szybciej zareagować na to, że coś się dzieje złego z produktem. Z produktem albo procesem, bo Albo procesem. ciągła kontrola jakości myślę, że w pewien sposób może przyczynić się do tego, że sterowanie tym procesem jest dużo łatwiejsze i pozwala na zapewnienie stabilności. Okej. A co w takim razie z motywacją zespołu? Graficzne dane, które nam dostarcza system, mogą zmotywować pracowników lub też bardziej w jaśniejszy sposób przedstawić im ich pracę. Dzięki temu jesteśmy w stanie też prowadzić, może to głupio zabrzmi, zdrową rywalizację. Trochę jak grywalizację. Więc pracownicy są w stanie porównywać siebie do poprzednich dni, do poprzednich zmian, czy też robić międzyzakładowe rywalizacje. Okej. Dodatkowo z jednej strony mamy tutaj do czynienia z nowoczesną technologią, co daje pracownikowi poczucie, że jest częścią nowoczesnej organizacji, a z drugiej strony ułatwia mu też pracę w tym sensie, że pracownik nie musi już wprowadzać danych po kilku systemach, czy wprowadzać danych w wersji papierowej. To rzeczywiście zmienia jakby sposób myślenia o pracy na produkcji. A jak wygląda kwestia dokumentacji? Często dokumentacja w dużych firmach produkcyjnych jest rozproszona po kilku systemach lub z drugiej strony jest prowadzona w wersji papierowej. Natomiast system MES daje możliwość zgromadzenia całkowitej dokumentacji w jednym miejscu, zastępuje formę papierową. Według badań MES jest to około 60%, jesteśmy w stanie zredukować papierologię do 60%, dzięki czemu mamy wszystko w jednym systemie w formie elektronicznej, ułatwiając tym samym audyty, czy spełniając wszystkie normy regulacyjne. Okej. Ja podsumuję może, co do tej pory zrozumiałem. System MES to narzędzie, które być może jest technologią, która nie daje 100% gwarancji sukcesu, natomiast może nam pozwolić w optymalizacji procesów produkcyjnych na bieżąco. Na pewno przyczyni się do zminimalizowania
nieprzewidzianych przestojów, mikroprzestojów, zarządzania parkiem maszynowym, może w znaczny sposób przyczynić się do poprawy jakości poprzez regularne, systematyczne rejestrowanie danych na temat aktualnego stanu jakościowego. Pozwala pracownikom w pewien sposób poczuć się bardziej komfortowo z tym całym środowiskiem produkcyjnym i mimochodem przyczynia się również do prowadzenia pełnej dokumentacji w sposób elektroniczny, czyli odmiennie niż to zazwyczaj widzimy w firmach produkcyjnych. Jasne, byłaby to ogromna zmiana na lepsze, jednak sami nie wprowadzimy systemu MES w całym przedsiębiorstwie. Musimy zebrać zespół, musimy przekonać zarząd do tego, że system MES jest odpowiednim narzędziem do tego, żeby zoptymalizować te procesy, czy usprawnić Dokładnie. procesy produkcyjne. Mamy dane, mamy argumenty, ale przekonanie zespołu, a w efekcie finalnym również zarządu do tego, by zainwestować w system MES i rozpocząć taki projekt, to zupełnie inna sprawa. Masz może na to jakiś sprawdzony sposób? Ja dzisiaj chciałbym przedstawić taką metodę, która myślę, że jest dobrym początkiem, żeby rozpocząć rozmowy o uruchomieniu systemu MES w firmie produkcyjnej. Jest to metoda, która swoje początki ma w latach 80. Nazywa się piramidą komunikacyjną. Metodę tą wymyśliła Barbara Minto, jedna z pierwszych konsultantek biznesowych firmy McKinsey. I ona w trakcie swojej pracy zauważyła, że ona sama, ale również jej współpracownicy mają pewien problem w artykułowaniu, przedstawianiu szerszych, bardziej skomplikowanych koncepcji, tak by zyskać uważność rozmówców już od samego początku. Jej koledzy przedstawiali setki argumentów, faktów, ale zanim tak naprawdę nabrali tempa, uważność rozmówców najczęściej już dawno była gdzie indziej i bardzo trudno było w ten sposób przedstawić bardziej skomplikowane koncepty. Okej, na czym to właściwie polega? Masz jakiś przykład? Może rozwiniemy ten temat? Jasne, ta w gruncie rzeczy prosta technika odwraca całkowicie sposób, w jaki myślimy o komunikacji. Stawia tak naprawdę naszą komunikację na głowie. I zakłada, że rozpoczynamy tą rozmowę z potencjalnym rozmówcą od razu od wyłożenia tak zwanej kawy na ławę, czyli przedstawiamy mu konkretne rozwiązanie, które chodzi nam po głowie. Dopiero później do tego konkretnego rozwiązania przedstawiamy argumenty wspierające. Podobno złotym środkiem są 3 argumenty wspierające, może ich być więcej, natomiast warto zacząć od 3 takich argumentów. W momencie, kiedy nasz rozmówca jest zainteresowany wejściem w szczegóły i omówieniem faktów, które stoją za tymi argumentami, dopiero wtedy te fakty takiemu rozmówcy przedstawiamy, ale nie wcześniej. A jak to wygląda w praktyce? Barbara Minto mówi tak, zanotowałem sobie ten cytat i tutaj pozwolę sobie do niego się odwołać. Myślisz od dołu do góry, ale swoje argumenty prezentujesz od góry w dół. Weźmy może na tapet jakiś przykład konkretny, żeby poznać i zrozumieć, o czym mówimy. Świetnie. I tutaj chciałbym pokazać przykład takiej korespondencji mailowej, którą gdzieś wygrzebałem z czeluści mojej skrzynki. Mam przykład komunikacji, która dotyczy wprowadzenia dopasowania do systemu MES. I nadawca tej wiadomości zauważył pewne niepokojące sygnały płynące zarówno bezpośrednio z produkcji, jak również od działu sprzedaży i opiekunów klientów. Powtarzające się braki, defekty powodowały, że liczba reklamacji rosła, niezadowolenie klientów eskalowało, co w efekcie finalnym powodowało, że tracone były najnormalniej w świecie kontrakty. Ale tak zbudował tą wiadomość, że sedno sprawy, czyli dopasowanie systemu MES, które rzekomo miało być rozwiązaniem tego problemu,
znika gdzieś wśród tych akapitów i potencjalny czytelnik, zanim dojdzie do sedna sprawy, już dawno traci uważność. Mam również przykład drugiej wiadomości, która pokazuje, w jaki sposób można ten sam kontekst przedstawić zgodnie z zasadą piramidy komunikacyjnej. Popatrzmy sobie teraz na tą wiadomość. Cześć Adam. Omówmy, jak możemy priorytetowo wdrożyć dopasowanie do naszego MES-a, o którym Ci ostatnio wspominałem. Oto dlaczego. I dopiero teraz przechodzimy do konkretnych argumentów wspierających, dlaczego dopasowanie systemu MES jest dla nas interesujące, a dla każdego z tych argumentów wspierających wymieniamy, tak jak tutaj widzimy, po 3 fakty, które przemawiają za tym, że dany argument jest rzeczywiście właściwy i dla nas interesujący. I bum, nagle ta prośba o dopasowanie systemu MES staje się argumentem, którego praktycznie nie jesteśmy w stanie odrzucić. Taka komunikacja nie tylko jest dużo bardziej przyjazna, ale również bardziej przekonująca. Czyli tak naprawdę zaczynamy od sedna problemu, popieramy argumentami i wskazujemy na fakty, które świadczą o problemach. Dokładnie tak. No dobrze, tylko że w rzeczywistości nie wygląda to nigdy tak, że przychodzisz na spotkanie i rzucasz: mamy system MES, chcemy dopasowania. Nikt cię tak naprawdę nie zrozumie w tym momencie, poza kilkoma może osobami, które są zaangażowane w cały temat. Zgadza się. Ten sposób komunikacji na pewno jest świetny dla mniej oficjalnych czy mniej istotnych wyzwań. Natomiast jeżeli stoisz przed prezentacją dla zarządu albo jakąś ważną strategiczną decyzją w firmie, proponuję zrobić krok do tyłu i zastosować framework, który wspiera tak naprawdę tą piramidę Minto. Ten framework nazywa się SCR. Sytuacja, komplikacja, rozwiązanie. I polega na tym, że zanim przejdziesz do wykorzystania piramidy Minto, najpierw pokazujesz swoim rozmówcom, jak wygląda aktualna sytuacja. Robisz zarys aktualnego stanu rzeczy. Następnie przedstawiasz pewną komplikację, która powoduje, że ta aktualna sytuacja musi się zmienić, bo jeżeli się nie zmieni, to będziecie mieć problemy. I dopiero jak przedstawisz ten punkt komplikacji, punkt kulminacyjny naszego frameworku, przechodzisz do zaprezentowania Twojego rozwiązania zgodnie z zasadą piramidy komunikacyjnej. Pomyślałam teraz o każdej książce, każdym serialu i każdym filmie. Wszystkie mają dramatyczną strukturę narracyjną, w której stopniowo zdobywasz informacje i łączysz je z odpowiednimi wątkami. Tak możesz sobie to wyobrazić dokładnie tak. Żeby być przekonującym, trzeba formułować myśli zgodnie z pewną zorganizowaną strukturą, zaczynając od argumentów, idąc przez fakty i na koniec zyskując przychylność Twoich rozmówców. Tutaj taki pro-tip ode mnie: jeżeli stosujesz tą zasadę piramidy i framework SCR w jakichś mniejszych zespołach do mniej istotnych problemów, można też tą kolejność zmienić. Rozwiązanie, sytuacja, komplikacja. W ten sposób nadal trzymasz uważność swoich rozmówców od początku do końca i osiągasz zamierzony efekt, zyskując przychylność w kontekście tego problemu, który próbujecie rozwiązać. Czyli tak naprawdę zanim zastosujesz jedną czy drugą metodę, musisz sam ocenić, z jakim zespołem pracujesz. Dokładnie tak. Podsumujmy w takim razie to, co najważniejsze. Sukces wdrożenia MES nie zależy od budżetu czy wyboru technologii. Kluczem jest 1. Zrozumienie własnych procesów, 2. Zidentyfikowanie problemów i 3. Odpowiednia argumentacja. Te 3 elementy są mapą drogową do udanego wdrożenia. Pamiętaj, 70% inicjatyw MES upada nie dlatego, że są złe, nie dlatego, że nie ma budżetu, tylko dlatego, że nie pamiętamy o tych fundamentach. Tak naprawdę nie pamiętamy o tym, jak zbudować odpowiednią komunikację, by problem i koncepcja były najważniejsze w całej rozmowie.